Jedna z najbardziej ikonicznych postaci dworu papieskiego XX wieku. Wieloletni mistrz ceremonii apostolskich. Rzymianin z pochodzenia i z ducha. Filozof, teolog, kanonista i liturgista. Kapłan, biskup i kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego. Człowiek, który w pełni przeżył swoją epokę i, na swoje nieszczęście, mógł być świadkiem początku jej upadku. Enrico Dante, bo o nim mowa, znany jest przede wszystkim jako liturgiczna prawa ręka kolejnych papieży od Piusa X do Pawła VI. Kim był tak naprawdę? Enrico urodził się 5 lipca 1884 roku jako trzeci z 5 synów Achillesa Dantego i Zenaidy Ingeni. Jako młody chłopiec edukował się w Paryżu pod okiem ojców Matki Bożej Syjonu, gdzie zdobył wiedzę w dziedzinie grecko-rzymskiej klasyki oraz nabył niezbędne obycie kulturalno-humanistyczne. Następnie powrócił do Rzymu, by kontynuować naukę w słynnej Kapranice, gdzie rozpoczął przygotowania do kapłaństwa. Od 1901 roku Dante podjął studia na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które po wielu latach wytężonej pracy ukończył z wyróżnieniem, otrzymując doktoraty w dziedzinie filozofii, teologii oraz prawa kanonicznego. Odbył także studium w Trybunale Świętej Roty Rzymskiej, co pozwoliło mu uzyskać dyplom adwokata tegoż urzędu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 3 lipca 1910 roku z rąk łacińskiego patriarchy Konstantynopola, Giuseppe Ceppetelliego. Jako kapłan Enrico Dante podejmował się wielu aktywności. Kontynuował studia, sprawował duchową pieczę nad Agro Romano, spowiadał i odprawiał msze święte w rzymskich kościołach, mimo antyreligijnej propagandy i napiętych relacji kościoła z rządem włoskim, głosił misję przy Bazylice Laterańskiej. Angażował się również w posługę duszpasterską dla Akcji Katolickiej. Jako kapłan i pracownik Watykanu zamieszkał w Pałacu Świętego Oficjum. Już od 1911 roku został wykładowcą na Urbanianum, gdzie nauczał filozofii i teologii. Jego pasją był sport, zwłaszcza piłka nożna, alpinizm i lekkoatletyka. Faktem niezwykle wymownym jest też to, że w ostatnich 2 latach swego życia, po otrzymaniu kapelusza kardynalskiego, Dante udzielił pierwszej komunii świętej oraz sakramentu bierzmowania setkom dzieci. Dante już w 1913 roku otrzymał nominację na oficjała w Świętej Penitencjarii Apostolskiej. Zaledwie rok później został nominowany na jednego z papieskich ceremoniarzy. Z biegiem lat został powołany na urząd prefekta papieskich mistrzów ceremonii. Funkcję tę pełnił przez 18 lat, aż do otrzymania nominacji kardynalskiej. Od 1943 roku pełnił również funkcję podsekretarza Świętej Kongregacji Ceremoniału. W tym samym czasie otrzymał tytuł prałata domowego Jego Świątobliwości. Natomiast od 1923 roku pracował też w Świętej Kongregacji Obrzędów. Pius XII w 1955 roku nadał Dantemu tytuł protonotariusza apostolskiego. Enrico Dante otrzymał nominację episkopalną dnia 28 sierpnia 1962 roku decyzją papieża Jana XXIII. Święceń episkopatu udzielił mu sam biskup Rzymu w Bazylice Świętego Jana na Lateranie dnia 21 września 1962 roku. Należy mieć również na uwadze, iż w tym czasie obowiązywało już nowe prawo ustanowione przez papieża Jana XXIII, które mówi, że każdy kardynał powinien być biskupem, a jeśli nim nie jest, powinien otrzymać święcenia biskupie. Wcześniej prawo kanoniczne wymagało od kardynałów posiadania co najmniej święceń prezbiteratu, zaś przed ogłoszeniem kodeksu prawa kanonicznego w 1917 roku formalnie kardynałem mógł zostać mianowany każdy mężczyzna. W archiwum Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych znajdują się liczne dokumenty z liturgii święceń biskupich Dantego. Wraz z nim sakrę otrzymało 5 innych dostojników kościelnych. Największe wrażenie robią liczne fotografie ukazujące poszczególne akty długiej i skomplikowanej, ale niezwykle bogatej w symbolikę ceremonii. Wydarzenie to było na tyle istotne, iż to właśnie fotografia z biskupem Dante całującym pierścień papieża zdobiła okładkę watykańskiego tygodnika. Enrico Dante został kreowany kardynałem Świętego Kościoła Rzymskiego przez papieża Pawła VI podczas publicznego konsystorza w dniu 22 lutego w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Jako tytuł otrzymał kościół Santa Agata dei Goti, zaś z uwagi na swoją godność został asygnowany do Świętej Kongregacji Krzewienia Wiary oraz Świętej Kongregacji Obrzędów. Kardynał Dante osobiście nadzorował przygotowanie nowego, uproszczonego rytu kreacji kardynalskich, który został zatwierdzony przez papieża Pawła VI. Ceremonie kreacji kardynalskich zostały włączone w ryty mszalne. Obrzęd ten później ewoluował, a nawet w ostatnich latach był przedmiotem modyfikacji. Jedną z największych nowości była koncelebra nowych kardynałów z papieżem przy ołtarzu wielkim Bazyliki Świętego Piotra. Był to czas wzmożonych eksperymentów liturgicznych i soborowego optymizmu. Na fotografiach z tego wydarzenia widać jednak, że jeszcze wtedy nie wyzbyto się całkowicie dostojności i blichtru papieskiego ceremoniału.
W sieci można również znaleźć kilka krótkich materiałów telewizyjnych omawiających tę wyjątkową uroczystość. Życie Enrico Dantego można by nazwać jednym wielkim dziełem ku chwale i w służbie Kościoła. Mowa zwłaszcza o tym, czego dokonał w czasie półwiecza jako jeden z ceremoniarzy papieskich, a później ich mistrz i prefekt, a także sekretarz Świętej Kongregacji Ceremoniału. Jako papieski ceremoniarz brał też udział w konklawę, które miały miejsce od 1914 do 1963 roku, jak też w uroczystych koronacjach kolejnych papieży od Benedykta XV do Pawła VI, z których ostatnie dwie były przekazywane na żywo w telewizji. W tym czasie był odpowiedzialny również za przygotowanie i celebrację takich wydarzeń, jak ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w roku jubileuszowym 1950, czy sam Sobór Watykański II. Jako prefekt papieskich ceremonii posługiwał do licznych celebracji i obrzędów sprawowanych w bazylikach i kościołach Rzymu, jak też podczas pielgrzymek papieża Jana XXIII i Pawła VI. Jako pierwszy w historii ze wszystkich mistrzów papieskich ceremonii przygotował i czuwał nad przebiegiem sakrii biskupiej w rycie greckim sprawowanej przez papieża Jana XXIII w kaplicy sykstyńskiej. O wielkości Enrico Dantego świadczy przede wszystkim jego praca w archiwach prefektury papieskich ceremonii, które to archiwa zreorganizował, uporządkował, a nawet własnoręcznie spisał dwuczęściowy katalog. Nie należy zapominać o udziale Dantego w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Jako ekspert oraz ojciec soborowy, już od lat 50. był on również zaangażowany w sprawy reformy liturgii. Znane było również jego oddanie badaniom nad kultem dawnych męczenników. Już jako rzymski prałat, wraz z prałatami Ermanno Bonaccim i Carlo Respigim, wskrzesił ideę stacji wielkopostnych w Rzymie. Przy tym wszystkim znajdował również czas na pracę naukową, czego dowodem są m.in. liczne hasła w słynnej włoskiej encyklopedii katolickiej. W ciągu swojego życia Enrico Dante otrzymał tak liczne nagrody, nominacje i uhonorowania, że nie sposób wszystkich wymienić. Związane z nimi dokumenty są przechowywane w archiwum Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych. Dość tylko wspomnieć, że papieski ceremoniarz należał do zakonów rycerskich, był penitencjarzem, czy został powołany do papieskiej komisji heraldycznej. Ostatnią publiczną mszę świętą Enrico Dante odprawił wieczorem 31 grudnia 1966 roku w Bazylice Świętego Sylwestra. To właśnie pod koniec tego roku zdrowie kardynała szybko zaczęło się pogarszać. Diagnozą okazał się nowotwór w bardzo zaawansowanym stadium. Papież Paweł VI odwiedził umierającego w klinice Moscati dnia 6 kwietnia 1967 roku. Kilkanaście dni później, to jest 24 kwietnia, wczesnym rankiem kardynał zmarł. Jeszcze tego samego ranka papież sprawował mszę za duszę Dantego. Po śmierci kardynałów, którzy tworzą swego rodzaju kapitułę papieża, gdyż z urzędu są proboszczami rzymskich parafii, każdorazowo sporządzany jest dokument zwany Rogito Morte, czyli opis upamiętniający najwyrazistsze cnoty oraz największe osiągnięcia zmarłego księcia Kościoła. Dokument ten umieszcza się potem w miejscu spoczynku kardynała, podobnie jak jest to w przypadku papieża. Przeniesienie ciała do Bazyliki Świętego Piotra nastąpiło w środę następującą po dniu, w którym Dante odszedł do Pana. Miało ono formę prywatną, odbyło się popołudniem. W czwartek rano, to jest 27 kwietnia, o godzinie 10:30, rozpoczęła się liturgia egzekwii. Kardynał Enrico Dante został pochowany w swoim kościele tytularnym w Rzymie, gdzie spoczywa do dziś. Znajduje się tam miejsce jego doczesnego spoczynku, obok którego umieszczono popiersie oraz tablicę pamiątkową.